Pobudka Wedrusu. Witam Was wszystkich bardzo gorąco w Pobudce Wedrusów. Dzisiaj będziemy kontynuować temat ukrytej wiedzy. Będę opierać się o wykłady profesora Sala, nie tylko. Jak zwykle na własnych i o własne doświadczenia, przemyślenia. Ostatnio skończyliśmy chyba na Egipcie, tak mi się wydaje. No dobrze, będę też korzystać z własnych notatek, które sobie robię podczas różnych przemyśleń. A ponieważ już nie mamy audycji co tydzień, mam trochę więcej czasu, żeby to wszystko zebrać. No to lecimy z tym tematem. Jest tego naprawdę dużo. Chciałabym Wam jak najwięcej przekazać. Oczywiście każdy z Was ma swoje własne wartości, w które wierzy, na których opiera własne doświadczenia. I fajnie byłoby, żebyście otwierając te oczy i otwierając przede wszystkim siebie energetycznie na różne historie, bo nie możemy tak ślepo wierzyć wszystkiemu. Nawet mi nie możecie ślepo wierzyć, prawda? Ja też nie mogę ślepo wierzyć innym wieszczom i tak dalej. Ale mamy coś takiego w sobie jak własne poznanie i zawierzenie sobie i swojej intuicji, świadomości. Warto czasem zaglądnąć w głąb siebie i usłyszeć siebie i tego, co wy macie do powiedzenia dla samych siebie. I jaką mądrość przodków, którą nosimy w sobie. Co ona nam daje, co ona nam podpowiada. Wokół nas jest tyle dezinformacji, tylu dezinformatorów. Tak bardzo zależy systemowi na tym, żebyśmy nie wsłuchiwali się w siebie. Właśnie w tym czasie, kiedy tyle jest tego dookoła nas, warto zajrzeć tam w głąb siebie, do siebie, wyciszyć się, znaleźć czas dla siebie, dla natury, wyjść na spacer, poobserwować naturę. Natura podpowiada bardzo nam dużo, bardzo. I pamiętajcie, że to jest to, o czym nam się nie mówi, o czym się dzieciom na biologii też nie mówi, ani na przyrodzie, że my mamy w naszym DNA mamy zapis wartości i mądrości naszych przodków. I to jest dla nas bardzo ważne, cenny dar. Wracam do Egiptu. No więc zgodnie bo mówiliśmy o turyńskim papirusie, z tego co pamiętam ostatnio. Zgodnie z turyńskim papirusem Egipt był zamieszkały jeszcze przed potopem. Po potopie rządzili bogowie. Następnie przez 9 dynastii wywodzącej się z tak zwanych szlachetnie urodzonych w Memefis. Szlachetni z północy, następcy Hora. Pamiętajcie, że informacje, które Wam teraz przekazuję, nie zawsze są zgodne z podręcznikiem i nie piszcie komentarzy, jeżeli naprawdę nie czujecie sercem pod filmem. Nie piszcie komentarzy, które będą bardzo zawężone. Jeżeli nosisz w sobie informację, którą przekazują ci mainstreamowe media i nauczyciel w szkole, bo tak trzeba, to zastanów się chwilę. Zastanów się chwilę nad tym, czy nie warto pójść dalej i dowiedzieć się czegoś jeszcze więcej. Nawet jeżeli informacja będzie zaskakująca i wręcz nieprawdopodobna. Bądźmy takimi odczytującymi ludźmi nie tylko. Księgi, które zostały specjalnie spreparowane, stworzone dla takich ludzi o bardzo wąskim sposobie myślenia. Także był taki turyński papirus, pewnie o tym wiecie, wszyscy historycy, którzy słuchacie tego wywodu. I byli szlachetni z północy, następcy Hora, a po nich byli już tylko faraonowie, no i muzułmanie.
I wszystko, co ma więcej niż 6000 lat, wraca z powrotem w zapomnienie. Istotnie. Bardzo niewiele mówi się o takim czasie ponad 6000 lat. 6000 lat to już jest kawałek historii, prawda? A wiecie, z czego to wynika? To wynika ze szczególnej dbałości o zachowanie całkowitej tajemnicy. Bo nam nie dane jest wiedzieć więcej niż tych 6000 lat. Starszej cywilizacji niż sprzed właśnie tych 6000 lat nie może być. A w Egipcie też były znajdowane szkielety gigantów. Ale takie fakty i artefakty natychmiast były utajniane. A jeśli chodzi o piramidy, znana jest historia falsyfikacji podczas prac związanych z przypisywaniem im imion faraonów. Taka praktyka znana jest od dawna. I została opisana w książce Bogowie Tysiąclecia. O tym już też mówiłam. Zarówno na piramidach, jak i na Sfinksie odkryto ślady erozji. Na piramidach przy ich budowie były robione specjalne ścieki wodne. O tym też kiedyś mówiłam. Mówiłam przy okazji audycji, w której tłumaczyłam film właśnie o piramidach egipskich. Piramidach, które były budowane ku potrzebie przenoszenia energii, wolnej energii. Później Nikola Tesla udowodnił, że jest to możliwe. Takiej energii, w której mogliby wszyscy ludzie wolni, ludzie bez potrzeby płacenia, to jest energia ogólnie dostępna, mogliby partycypować, brać ile tylko się chce. Energia odnawialna, bez żadnych źródeł, które pobierane byłyby i właściwie zasysane, odbierane Gai, przyrodzie, kosztem jej właśnie. Na piramidach przy ich budowie były robione specjalne ścieki wodne. One się uaktywniały właśnie podczas deszczy. Jeszcze właśnie przed potopem, bo po potopie zmieniła się już, a pogoda zmieniła się. Zmieniła się trochę atmosfera wokół właśnie Egiptu. Klimat stał się gorętszy i bardziej suchy. I znowu, kiedy przyjrzymy się niższej warstwie piramid, to bez trudu dostrzeżemy, że dolna warstwa drugiej wielkiej piramidy ułożona jest zgodnie z tą samą technologią budowy, która jest niedostępna współczesnej cywilizacji. W pobliżu piramid są ogromne granitowe bloki wycięte nie wiadomo w jaki sposób, ani jakimi narzędziami. Ciężar każdego z bloków to około 200 ton. Transportowano te bloki z odległości około 500 kilometrów. Też nie wiadomo w jaki sposób to robiono, ani przy użyciu jakiej siły. Jeszcze jeden ciekawy obiekt to są takie kamienie granitowe. Też przy zastosowaniu nieznanej technologii takie kamienie ułożono na skalnych podstawach i obrobiono je gładziutko niczym parkiet podłogowy. Do tej technologii także jeszcze nie osiągnęliśmy. A tak a propos, zawsze zastanawiałam się, jak zostały zbudowane piramidy. Pewnie macie też na ten temat wiele do powiedzenia, bo to jest temat, gorący temat. W internecie i wszędzie można sobie, i w telewizji powstały odpowiednie przecież filmy, które miały nas edukować. I każdy z nas ma wizję takich niewolników ciągnących te bloki, prawda, i układających. Ale my, którzy
Nigdy na przykład nie widzieliśmy takiej z bliska piramidy. Nawet sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić, jak ona jest doskonale zbudowana. I jaką technologią musieli się wtedy wykazać ludzie, żeby zbudować taki obiekt. Pamiętam, i to jest właśnie to. Ja pamiętam coś, co nie pochodzi z filmów, ani nie pochodzi z internetu. Ja pamiętam coś, co tkwi we mnie. I pewnie jest to pamięć przodków. Teraz coraz częściej odczuwam, że odblokowują się informacje, które docierają jak strumienie, jak bryza morska nawet. Wiem, że jest możliwe zmienić ciężar i gęstość ciała stałego. Pamiętam, kiedy podczas jednego z mojej podróży astralnych, moich wyjść, kontaktów, uczono mnie zmieniać właśnie, opowiadałam to w jednej z moich audycji, bo to są bardzo prywatne przeżycia, takie nieporównywalne ze snami. O podróżach astralnych opowiadałam. I pamiętam taką sytuację, kiedy uczono zmieniać mnie właśnie, wpływać na cząsteczki, zwykłej łyżeczki, też o tym mówiłam. Kiedy łyżeczka do mieszania herbaty stała się tak giętka i tak właściwie przelewała mi się przez palce jak aksamitka, zrozumiałam, że to jest bardzo proste. Oczywiście pierwsze próby, kiedy podjęłam właśnie się tego, nie udały mi się. Dopiero zrozumiałam później, że to nie jest że to nie jest związane z jakimś przekazywaniem właściwie emocji, które ja za pomocą moich dłoni, czyli na przykład większego ścisku, czy większej koncentracji, przy czym większego napięcia, przekazania większego napięcia temu przedmiotowi, to nie o to chodzi. To wszystko siedzi zupełnie na innych falach i zupełnie na innych poziomach. I tutaj przychodzi mi na myśl pewna sprawa z lewitacją. W momencie, kiedy człowiek lewituje, kiedy potrafi unieść się, jest jakby w innym wymiarze, może nie wymiarze, to jest zbyt duże słowo, wymiar. Jest na innych częstotliwościach, jest na innych falach. To jest, uwierzcie mi, to jest naprawdę niewielka różnica pomiędzy tym, na czym my w tej chwili bazujemy, w jakim jesteśmy jak sobie wyobrazicie takie radio, gdzie jest mnóstwo różnych fal, gdzie pokrętłem, przypomnijcie sobie te stare radia, gdzie pokrętłem można było przejść, a widać było jak przechodzi ten plastikowy wewnątrz taki cyndzelek po różnych falach, jak zmieniały się głosy, jak zmieniała się muzyka. Tak samo jest z częstotliwością człowieka, na jakiej częstotliwości w tej chwili jesteśmy. Żyjemy w tym świecie, dobiegają do nas informacje z telewizji, chodzimy do pracy, rodzimy dzieci, wychowujemy, robimy kariery. Jesteśmy na jednej fali, odbieramy jedną częstotliwość. Wystarczy, że to przekrętło, fajnie mi się słowa zlały, pokrętło leciusieńko przemieścimy w prawo bądź w lewo, już nie słyszymy tak dobrze tej muzyki, nie słyszymy tego speakera radiowego, a słyszymy za to inną muzykę, słyszymy za to inne fale. I to jest właśnie coś takiego. W momencie, kiedy ludzie poddani są możliwości lewitacji, są jakby na innych falach. Nikt nie umie wyjaśnić tego fenomenu lewitacji.
A jest taki film właśnie na YouTubie, gdzie dziewczyna podczas hipnozy unosi się. Nie wiem, czy to było zrobione dla potrzeb, żeby pokazać, bo faktycznie takie coś miało miejsce. Ale wypowiada się też osoba, która hipnotyzowała tą pannę. Chodziło o to, żeby po prostu rzuciła palenie. I podczas tego okazało się, że ona się po prostu uniosła. Dlaczego mówię o tej lewitacji? Mówię o tej lewitacji, ponieważ lewitacja jest bardzo związana z naszymi przodkami. Możecie w to wierzyć bądź nie, ale nasi przodkowie potrafili lewitować, potrafili wprowadzać się w taki stan ducha i ciała, że ich ciężar ciała zmieniał się, a oni, wytwarzając odpowiednie pole wokół siebie, potrafili się unieść. Trafiłam na taki film też na kanale pana Treboroka o lewitacji i z całego filmu mogę wam powiedzieć, bardzo ciekawy jest ten film, ale z całego tego filmu bardzo mnie zaciekawiły dwie nazwy, ponieważ to są nowe nazwy. Ja nie wiedziałam, że to się nazywa, lewitację nazwano efektem Meissnera czy mogiłą Mohameda. Zaciekawiło mnie, dlaczego mogiłą Mohameda. Okazało się, że istnieją takie starożytne przekazy na temat trumny z jego zwłokami, która zawisła w powietrzu i w tej pozycji ma się utrzymywać aż do ostatecznego dnia sądu. No, ciekawy przekaz, bardzo ciekawy. Przekazy, wiecie, przekazy są przekazami, tak samo jak w starożytnych księgach zapisy niepowielane, zupełnie do których się nie zagląda, one jakby nie istnieją, ale przecież są. Tak samo jak budowanie tych piramid z tych wielkich głazów, jakby nie było, z tych ciężkich, potężnych kamieni. Co mi podpowiada moja intuicja, co mi podpowiadają moje mądrości wewnętrzne. Muszę wam powiedzieć, że człowiek bardzo serio podchodził do natury kiedyś w przeszłości i jeżeli zaczynał cokolwiek budować, cokolwiek tworzyć, to najpierw prosił przyrodę i wszystkie siły przyrody o pomoc w tym. On nie występował z pozycji osoby przegranej, która nic nie potrafi i prosił, żeby mu z nieba spadło. Nie. On był przygotowany do zrobienia pewnego projektu, wiedział, wcześniej wyobraził sobie, co chce zrobić i prosił, tak śmiesznie to może zabrzmieć, ale o współpracę. Podchodził do kamieni, podchodził do bloków właśnie skalnych z prośbą o współpracę. Jeżeli przyroda była chętna, mówię przyroda, ale tak naprawdę to był Stwórca, bo Stwórca jest właśnie w każdej małej komórce wszechświata rozproszony. Czyli jeżeli poniekąd Stwórca wyrażał na to zgodę, cieszył się z tego tak samo, to wszystko układało się i wszystko sprzyjało człowiekowi. Nawet kamienie potrafiły zmienić ciężar swój właśnie ku temu projektowi. Był taki przypadek Walerii Prokopiec nazywał się pan, który był mieszkańcem gomelskiego rejonu. Zresztą w 1983 roku miał 52 lata. Był na badaniach. Specjalna komisja badała jego paranormalne zdolności. To była taka specjalna komisja do badań zjawisk paranormalnych. Zostały przeprowadzone badania. Ten Walerii potrafił godzinami stać w zimnej wodzie lub na wietrze przy 30-stopniowym mrozie i nic mu nie było na przykład. A obok jego niewielkiej osady, czyli miejsca, gdzie znajdował się, gdzie mieszkał, przebywał, znajdowały się wojskowe radiolokatory.
które w orbicie jego pola energetycznego rozstrajały się, dawały nieprawidłowe odczyty. Taką miał ten człowiek potężną aurę. I jeżeli chodzi o lewitację i o te możliwości zmiany i pola, i ciężaru, jesteśmy bardzo blisko do rozproszenia się komórek i rozszczepienia się pewnych wiązań, które sprawiają, że człowiek ulega dyslokacji. To oczywiście nie każdy potrafi i nie każdy powinien to robić, bo trzeba być do tego przygotowanym i umiejętnie to poprowadzić. Wrócę jeszcze na chwilę do tego pana, tego niemieckiego naukowca, który w 1933 roku dokonał odkrycia związanego właśnie z nadzwyczajnymi możliwościami nadprzewodników, związanymi właśnie z lewitacją poniekąd. Był to Walter Fitz-Meissner i jak on to zrobił, na czym polegało to jego doświadczenie. W niskiej temperaturze umieścił nad magnesem nadprzewodnik i zawiśnie on w powietrzu, w chłodzie. Ten magnes, a nad nim powstanie taka przestrzeń, w której zmniejsza się ciężar dowolnego przedmiotu. Ale najważniejsze jest, aby nie mylić dwóch pojęć, bo właściwie magnetyczna lewitacja to jest co innego i unoszenie się człowieka w powietrzu jest też czymś innym. Człowiek ma aurę, tego nie możemy podważyć. I człowiek ma zdolność, jakiej nie mają inne przedmioty, chociażby właśnie w naszym świecie, bo każdy przedmiot, który znajduje się wokół człowieka, miał służyć człowiekowi, w jakiś sposób miał mu pomagać żyć. Jest taki asuański obelisk. Jego ciężar wynosi około 2000 ton. Zastanawiają się ludzie, w jaki sposób wycięto go, w jaki sposób go podnoszono. Absolutnie nie rozumiemy, mówi dr Sal, że nie rozumie. Naukowcy nie są w stanie, dzisiejsi naukowcy nie są w stanie tego wytłumaczyć. Z asuańskim obeliskiem mogą konkurować masą, ciężarem tylko megality z Baalbeku. Każdy ciężar każdego z nich wynosi ponad 2000 ton. Jeżeli sobie wyobrazimy, nawet nie wiem, czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić taką masę, taki ciężar. Jest też Stonehenge. Znany Stonehenge. Kiedy zrobiono fotografię tych kamieni i poddano je szczególnym badaniom, okazało się, że kamienie z pierwszego promienia mają napisy, mają słowa po rosyjsku, czyli rosyjskimi literami wypisany wyraz. A można było przeczytać, po rosyjskimi runami napisano: świątynia Makoszy, a na drugim promieniu widnieje napis: świątynia rodu i pracownia rodu. To jest ciekawe, prawda? Bardzo wiele wiemy o Stonehenge. Wydawałoby się, że w każdym przewodniku dotyczącym Wielkiej Brytanii jest na ten temat. Ale te informacje są kompletnie niepodane ludziom do wiadomości, prawda? No to w jaki sposób budowano piramidy? Jest taka legenda, że Bóg Tot budował piramidy lekko i łatwo przy dźwiękach fujarki. Przy dźwiękach fujarki kamienie się same układały. A inna wersja jest taka, że istniały specjalne pudełka, tak zwane kaptele, które wydawały jakieś dźwięki i kamienie także układały się same.
piramidy miały już swoje przeznaczenie podczas panowania kolejnych dynastii faraonów. Wnętrza były wykorzystywane do ceremonii i nauk przygotowujących faraonów do rządzenia, a także do wyprawiania dusz w świat pozagrobowy. A propos tych dźwięków, to musimy sobie zdać sprawę naprawdę, jak bardzo ważną rolę odgrywają dźwięki. Wyobraźcie sobie, że dźwięk jest falą, obraz jest falą, a to, co widzimy, wszystko jest i wszystko faluje, wszystko dociera do nas. Właśnie w postaci fali. Na odpowiednich dźwiękach jesteśmy w stanie osiągnąć odpowiedni stan ducha i ciała, czyli możemy nawet poczuć się na przykład lżejsi. Przy odpowiednich dźwiękach woda zamarza i zamarza w taki sposób, że tworzą się piękne wzory, jak matryca. Coś pięknego. Regularne, jak płatki śniegu połączone, które zadziwiają swoją regularnością. Ale są też takie dźwięki, jest taka muzyka, która rozbija te cząsteczki wody przy zamarzaniu. Doktor Emoto świetnie opisał właśnie ten typ doświadczeń. Tak samo w naszym organizmie, kiedy mamy tak wiele wody, my jesteśmy organizmem złożonym przecież, nieraz to też mówiłam wam, z większej ilości płynów, w związku z czym wpływa na nas bardzo wszystko, każda fala dźwiękowa jak najbardziej. Wyobraźcie sobie teraz taki dźwięk, który doprowadza was do szału, który jest utrzymywany przez nie wiadomo jak długo. Często słyszymy: wyłącz to, bo zaraz oszaleje, albo inne epitety lecą, prawda? Dlatego jestem skłonna uwierzyć w to, że ludzie, nasi przodkowie używali specjalnych dźwięków do specjalnych prac, ciężkich prac, które mogły nam pomóc i dodać sił, i pomóc zmniejszyć na przykład też ciężar, przywołać dobre duchy natury, które pomagały we wszystkim. Ale jeszcze wrócę na chwilkę do lewitacji, bo to jest ciekawy temat. Bo podczas takiej lewitacji, właśnie podczas hipnozy, kiedy ta dziewczyna lewitowała, naukowcy zaczęli się wypowiadać na temat połączenia jakby hipnozy z lewitacją. Wiadomo, że podczas hipnozy odblokowuje się pamięć zapisana na dysku naszym wewnętrznym, bo człowiek nie komputer, nie da się usunąć niewygodnych plików z zapisem pamięci. Zapominanie nasze, ludzkie, nie jest likwidacją informacji, to musicie wiedzieć, tylko blokowaniem na jakiś czas określony tych informacji właśnie. A podczas właśnie takiego seansu hipnozy możemy mieć dostęp do tych informacji. No i jak wykazuje praktyka, lewitacja zachodzi wówczas, kiedy człowiek znajduje się w szczególnym psychicznym i duchowym stanie. Podczas hipnozy pewna klientka, właśnie ta, o której wspomniałam, która chciała rzucić palenie, napisała dziwny przekaz. Twierdziła, że zna człowieka, który chce przekazać jej coś ważnego dla ludzi, i zapisała to w postaci cyfr 0 i 1. Kod wydawał się być bardzo podobny do zapisu, do takiego zapisu, jak mamy na dyskach, czy choćby ekran telewizyjny, na który patrzymy, widzimy na nim
piękne obrazy. Nikt nigdy się nie zastanawiał, jak to jest możliwe, że jest taki przekaz po kabelku idzie, a później widzimy to w telewizji. Jak to się dzieje, prawda? Czyżby w kable leciał ten obraz i tutaj nagle wylatuje? Ano nie. W tym kabelku jest zapis właśnie cyfr. Jest to ilość występujących cyfr po sobie, różne kombinacje. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Ciężko jest to sobie wyobrazić człowiekowi, który nigdy nie myślał na ten temat, prawda? A jednak zapisała ona taką kartkę dużą tych cyfr. Po jakimś czasie trochę zajęło to naukowcom rozczytanie właśnie tego kodu, ale wyobraźcie sobie, że był taki Paweł Siemiaszow, który stworzył urządzenie, magnetyczny lewitator do lewitacji. Właśnie na bazie tych zapisów kobiety. Próbowano skontaktować się z tym profesorem Siemaszowem, ale niestety bez skutku, pomimo dotarcia do jego rodziny. Ufologom jedynie udało się ustalić, że przed ich przyjazdem profesor Siemaszow zaginął. No i zaginęły wszystkie jego notatki i samo urządzenie także. Ale skąd było wiadomo o tym urządzeniu? Ano było wiadomo skąd. No, zrobił taki krótki filmik pokazowy, który dostał się gdzieś dalej. No i jak widzicie, system na tyle obawia się, że ludzie odkryją siły magnetyczne, bo tak naprawdę bardzo dużo, wszystko można podpiąć pod odpowiednie siły magnetyczne, pod magnetyzm, do tego, żeby i zrobić napęd samochodowy i do tego, żeby zrobić chociażby lewitator, który też mógłby przecież być wykorzystywany podczas operacji, nie wiem, wszędzie. Wszędzie. Wyobraźmy sobie takie samochody przyszłości, tak jak w tym filmie Powrót do przyszłości, gdzie samochody unosiły się i miały odpowiednią odległość od ziemi, poruszając się. Można byłoby stworzyć kilka warstw pojazdów, które nie zaśmiecałyby, nie zabrudzałyby gai i powietrza spalinami, które byłyby napędzane tylko i wyłącznie niekończącą się energią magnetyczną, opartą na bardzo prostych schematach, o których już wcześniej Tesla mówił. Jest taki człowiek, Keshe Institute założył, pochodzi z Iraku albo z Iranu, już nie pamiętam, chyba z Iranu. Tam właśnie są też bardzo mądrzy ludzie i to, co media pokazują nam, to nie jest prawdą. Słuchajcie, te wszystkie rzeczy, te wojny, które są prowokowane, są utrzymywane właśnie po to, żeby całe bogactwo tamtego rejonu, a to jest naprawdę wielkie bogactwo. Nie mówię tutaj o złożach złota, o których wiedzą w tamtych rejonach, ale są też tam i stare księgi, i stare zapisy, i przede wszystkim wiedza przodków ukryta w kamieniach i w tamtych ziemiach. A ponieważ jest teraz taki okres bardzo dobry dla wszystkich tych, którzy sensytywnie czują swoich przodków, bo czujemy takie połączenie z wiedzą, z ich wiedzą, bo ona nie uległa zniszczeniu. Tak jak powiedziałam, ludzki mózg nie jest komputerem, który można skasować, zrobić delete i już nie ma. Tak. A propos, nie czytamy delete, tylko delete. Widzicie? Całe życie niektórzy czytają delete. I będą się kłócić, że się czyta delete. To tak samo jest z wiedzą. Czegoś złapiecie kota za ogon i powiecie, że to jest piórko, nie? Będziecie kłócić, bo kota nie widzicie. Człowiek został stworzony właśnie do tego, żeby eksplorować, żeby cieszyć się i tworzyć. No właśnie. Ach, ale mam wam dużo do powiedzenia. To lecimy dalej. Oczywiście
można się kłócić. Ktoś mi kiedyś pod filmikiem napisał, że nie mam racji z tym czy z tamtym. Ja nie chcę was tu w żaden sposób, słuchajcie, na swoją stronę przyciągać. Ja wam mówię, do czego doszłam i czegoś dowiedziałam i co czuję. Jeżeli się nie zgadzacie ze mną, macie takie prawo. Oczywiście, że tak. Każdy ma prawo zgodzić się albo nie zgodzić. To jest prawo. Stwórca nasz też egzekwuje i dał nam wolną wolę, dał nam wolny wybór. Każdy może powiedzieć nie albo tak. Ja robię moje filmy, robię moje audycje nie po to, żeby podchodzić jako dyktator do tego, co mówię, tak? To, co mówię, ma tak być i koniec. Nie. Ja się dzielę swoimi przemyśleniami i moją wiedzą, informacjami, które uważam za bardzo, bardzo cenne, a wy, słuchając tego, absorbujecie do siebie. Jeżeli coś pasuje z wami, coś do was pasuje, jeżeli coś się układa budujecie dalej jakby łańcuch, odpowiadacie sobie na pytania. Ja mogę podesłać wam puzzle, który pasuje wam idealnie do waszej układanki. Wy mi piszecie maile, które mnie cieszą i które mi też mogą pomóc. To nie jest tak, że ktoś jest alfą i omegą. Nie. My wszyscy stanowimy odpowiedź na zagadkę istnienia. I to my mamy pomału odkrywać to, ponieważ zostało bardzo wiele rzeczy utajonych i nieodkrytych. Więc bardzo proszę was, wszyscy butni, wszyscy żądni postawienia na swoim i tupnięcia nogą, abyście odżałowali, nie tupali, zostawili nogi w spokoju. Wyciszyli się i odkrywali, eksplorowali nowe rzeczy. Szkoda będzie umrzeć z taką samą wiedzą, jaką się zdobyło w wieku kilkudziesięciu, 20, 30 lat i przespać całe następne lata, nie? W piramidach dokonywano także mumifikacji. Jednocześnie były miejscem podnoszenia też świadomości, tak samo jak dolmeny, o których mówiłam. Badając zagadnienie piramid, należy uwzględnić rezultat otrzymany przy analizie mechanizmu potopu. I tak przypomnijmy sobie, według doktora Sala. Północny biegun zmienił położenie. Być może bogowie zdecydowali się pobudować piramidy w takich miejscach, w których sami wcześniej byli. Wiemy, że biegun północny przemieścił się na około 20 stopni, a w Samanti na około 80 stopni. A to znaczy, że powinniśmy cofnąć się o 80 stopni zgodnie ze wskazówkami zegara, czyli ze wskazaniem czasu. Natychmiast ruch całej kuli ziemskiej cofnąć o 20 stopni. Wówczas otrzymamy takie oto rewelacje. Są takie piramidy chińskie, które po cofnięciu o te 20 stopni przechodzą w egipskie, w Gizie. Piramidy primorskie przechodzą w kaukaskie. To przede wszystkim góra w pobliżu Donbasu. Nazywa się tak osobliwie Biała Łakaja. Altajskie piramidy przechodzą do Szwajcarii na górę Matterhorn, a góry tybetańskie po cofnięciu o te 20 stopni przechodzą do gór Atlasu. Czyli góry tybetańskie, mówimy o Kailaszu i innych, które przechodzą w masyw Tubkal. Wszystkie piramidy z lewej strony, które uległy przejściu, z lewej mam na myśli piramidy chińskie, primorskie, altajskie, piramidy, góry tybetańskie, skierowane są na Grenlandię, czyli dawny, przedpotopowy biegun północny, a te po prawej stronie, po przejściu, są skierowane na obecny biegun północny. Zostało to sprawdzone na podstawie zdjęć wykonanych z satelity.
I mamy zdjęcia wykonane na globusie piramidy Primoria, czyli Przymorza. Te wszystkie postaram się wam pokazać na zdjęciach, może mi się uda, żebyście mieli mniej więcej obraz, jak to wygląda, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Ja się zastanawiałam na temat właśnie takich wspaniałych piramid. Dlaczego były budowane piramidy? I dlaczego tak niewiele osób wie, jak wielką magnetyczną siłę mają piramidy? Jedno jest pewne. Jako nastolatka zastanawiałam się a to było bardzo dawno temu, zastanawiałam się nad tymi zaginięciami samolotów, statków właśnie w obrębie Trójkąta Bermudzkiego sławnego. I zamknęłam oczy i wyobrażałam sobie to wszystko. Wyobraziłam sobie wtedy właściwie na dnie wielkiej wody taką nie to piramidę, ale przede wszystkim właściwie to wyglądało jak wielki kwarc podwodny, od którego odchodzi taka łuna, która ma wielki wpływ na powierzchnię, na taflę wody na górze, pomimo tego, że jest tam wielki masyw wody. A później, co się okazuje, że niedawno odkryto tam właśnie piramidę, najprawdopodobniej z kwarcu, czyli z kryształu, która pięknie wygląda w sonarach. Na sonarze dobrze widać, jaka ona jest idealna. No dobra, to są takie moje, widzicie, przemyślenia. Wiecie, że są góry w Primorie, właściwie były. W 1931 roku, tak, też wam pokażę to zdjęcie, o proszę bardzo. W 1931 roku zauważono, właściwie zrobiono zdjęcie z samolotu. Wysokość piramidy, widać było właśnie piramidę. Wysokość tej piramidy to jest 300 metrów. Wykonane z betonu. Ciekawe, nie? Zostały zniszczone w latach 70. ubiegłego wieku. A w jaki sposób niszczono takie wielkie piramidy? Chcecie wiedzieć jak? A więc rozbiórka była niemożliwa, dlatego wysadzono je, a w miarę rozsadzania góry z otrzymanego surowca, czyli tego gruzu, budowano drogę wiodącą na szczyt piramidy. A w ten sposób partię gruzu z piramidy wywożono ciężarówkami. Takie barbarzyństwo trwało 10 lat. Rozbudowywanie, właściwie demontowanie piramidy. Do dzisiaj właściwie został tylko fundament tej piramidy, bo tego już nie można było bardziej rozebrać. A dlaczego to zrobili? Skoro wapniowca wokół pełno? Przyczyna była chyba chęć zniszczenia, nie? Takie nieudostępnienie tej spuścizny przodków ludziom. No, jak wiemy, to piramidy mają w sobie myśli zamknięte przodków, a obcowanie z nimi daje rozwiązania i podpowiedzi. A po co zrobili to? Przecież ten teren był niedostępny. Takie znalezisko także. Może obawiano się, że ludzie po odnalezieniu zaczną łączyć fakty? Nie brano pod uwagę, jaką wartość piramida ma ten obiekt dla planety, jej mieszkańców. Wyburzanie takich obiektów niesie ze sobą
zagrożenie, śmiertelne niebezpieczeństwo dla całej planety. I znowu poprosiłam o odpowiedź, bo zresztą nie muszę długo na to czekać. Wyobraźcie sobie samochód, który jedzie i ma niewyważone koła. Jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. Każdy mężczyzna, który zajmuje się swoim samochodem, dokładnie wie, o czym mówię. Wyważamy koła, czyli dajemy takie małe ciężarki w pewnych miejscach. Najpierw oczywiście jest to badane komputerowo, gdzie należy taki ciężarek przyczepić, a potem można już swobodnie sobie jechać, bo koła są wyważone, nic nie trzepie w środku w samochodzie, prawda, mamy komfort. Wyobraźcie sobie, że Ziemia kręci się jak koło i w pewnych miejscach na Ziemi potrzebne są takie odważniki, takie dociążniki, właśnie piramidy. I tutaj widzimy, piramidy przed przebiegunowaniem miały swoje miejsce, patrząc od środka Ziemi, i po przebiegunowaniu, po przemieszczeniu o te 20 stopni, one zostały znowu wybudowane od środka Ziemi w tym samym miejscu, ale płaszcz Ziemi już był inny, bo to były te 20 stopni. Jesteście w stanie sobie to wyobrazić, o czym ja mówię? Płaszcz Ziemi przekręcił się przy przebiegunowaniu. Natomiast środek Ziemi został ten sam. I żeby Ziemia funkcjonowała przy swoich obrotach, bo ona przyspieszyła po tym potopie, pamiętamy, to właśnie te piramidy musiały dokładnie stanąć w miejsce poprzednich. I tak się stało. I to właśnie, o tym właśnie mówił profesor Sal. Bardzo, bardzo dużo rzeczy możemy porównać, słuchajcie, do współcześnie działających systemów i fizyki, która nas otacza. Ale z drugiej strony musicie wziąć pod uwagę to, że nasza fizyka, którą my operujemy, jest jeszcze niedoskonała. Jak można rozmawiać z kimś o lewitacji? Jak można rozmawiać z kimś o rozpraszaniu cząsteczek, kiedy on nie ma pojęcia, jak się na przykład robi szkło? Skąd powstają takie piękne, szklane figurki? Są ludzie, którzy nie mają wyobraźni, są ludzie, którzy nie chcą jej mieć, bo takim jest po prostu wygodnie żyć. Są leniuchami myślowymi, a ich prędkość myślenia jest coraz słabsza, ale wpływa na to wiele czynników. Nie tylko lenistwo, ale też i wszystko, i jedzenie, przede wszystkim jedzenie. Tak jak Anastazja mówiła, jedz jak oddychasz. Jedz jak oddychasz. Każdy niech zinterpretuje to sobie po swojemu. Jest jeszcze, wracając do tych piramid, bo to nie tylko piramidy egipskie jest mnóstwo piramid na całym świecie. Jest na przykład taki obiekt, góra Biełucha, jest idealna, to jest idealna góra, piramida. Jest także zorientowana na Grenlandię. Jest na ten poprzedni biegun północny. Albo następny obiekt, piramida góra, taka w Donbasie właśnie. O niej wspomniałam wcześniej. Białała Kaja. Też jest zorientowana ta jest zorientowana dokładnie też na północ. I następna góra Tupkal w górskim czasowisku. Tu w ogóle jest wiele piramid, można rzec. A jeśli chodzi o Sumerów, bo to jest ciekawa rzecz. Pewnie słyszeliście o Sumerach już nie raz. Powiem wam za chwilkę o nich. Więc Sumerowie byli pierwszą cywilizacją oficjalnie podarowaną ludzkości, a miało to miejsce 3800 lat przed naszą erą. A skąd to wiemy? Z książki Pietruchowa, Rosjanie, Rusicze w starożytnym Sumerze. I ze zdziwieniem dowiadujemy się, że sumeryjski język także wywodzi się od rosyjskiego. No proszę. A jest w nim wiele słów zbieżnych z abchaskimi słowami. Sumerowie byli zrusyfikowanymi mieszkańcami Kaukazu. Cywilizacja Sumerów
była pod silnymi wpływami i kontrolą bogów. A przyjrzyjcie się, proszę, bogini Isztar, ubraną w jakiś skafander. Proszę bardzo. Wiecie, ile ta statuetka ma lat? Następny rysunek przedstawia wyraźnie latające obiekty kosmiczne. Na Sumerowie mieli nieprawdopodobną wiedzę o kosmosie. Wiedzę o planetach. W książce Sitchina, czy Sitchina, jak to niektórzy mówią, podróże w mityczną przeszłość, nie bez zdziwienia można dowiedzieć się o tym, że Sumerowie mieli głęboką, wielką wręcz wiedzę w dziedzinach, w których my jesteśmy teraz dobrzy, o których dowiadujemy się dopiero teraz, w ostatnich latach. No i nagle ta wspaniała cywilizacja z niewiadomych powodów przepadła 2000 lat przed naszą erą. No ciekawe, nie? Tak. I co mówią mądre księgi? Zacharii Sitchin, jak to Rosjanie powiedzą, łączy ten fakt z walką między bogami o kosmodrom, który znajdował się na Półwyspie Synajskim. Istnieje na tym półwyspie w pobliżu właśnie Sumeru. No, faktycznie znajdują się tam tereny, takie małe przestrzenie otoczone wodą. Najczęściej są to miejsca kamieniste z ogromnymi głazami, które oblewa woda. To samo zaobserwowano Mohenjo-daro w Indiach, a po 400 latach bogowie dali dopiero ludzkości nową cywilizację, egipską. Według legendy przybyli tam wysocy ludzie z północy, a w pierwszej dynastii faraonów byli rosyjscy kapłani. I znowu napisy na kamieniach można zaobserwować. Rzemiosło, pracowni, chramu rodu, świątyni rodu. Wszystko zapisane w ruskiej runicy. Niestety wiele z tych napisów zostało specjalnie usuniętych, zbitych z kamieni. Na sfinksach, które znajdują się w petersburskim muzeum, widać wiele usuniętych, zbitych napisów. Kto to zrobił? Mamy takiego, mamy winowajcę. Powiemy o nim później. O tym, o którym wiemy. Chociaż w kartach historii niewiele o nim na ten temat mówią. W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp w rozumieniu wielu hieroglifów i słów w egipskim piśmiennictwie, ponieważ posłużono się ruską runicą, którą posłużono się w tłumaczeniach właśnie. Znaleziono analogiczny, ale wcześniejszy obiekt niż świątynia w Heliopolis na wyspach Morza Białego. Egipt nazywał się, jak wiadomo, Kem, czyli Czarna Ziemia. Podobnie jak miasto nad Morzem Białym. Co ciekawe, że dwie takie same nazwy widnieją. Popatrzmy na rzeźby egipskie, nawet w dynastiach średniego państwa, a zauważymy nie bez zdziwienia słowiańskie rysy w twarzach. Oto znana statuetka przedstawiająca Mikerim, bogini Hator i opiekuna, protektora Noma. Hator to nic innego jak zastępczy wizerunek ruskiej bogini Maara. A wcześniej na obeliskach egipskich były krzyże. Wiecie o tym, że były krzyże? Teraz ich już nie ma, ponieważ zostały stamtąd usunięte. Oto na obrotowej kolumnie kolos. Ciężar tego kolosa przekracza 900 ton. Przesunięto go drogą lądową na odległość 600 kilometrów. W jaki sposób? No, dzisiaj nie wiadomo w jaki sposób. Współczesna technika nie poradziłaby sobie z tym, a i ludzie właściwie nie pytają i nie chcą wiedzieć, nie zastanawiają się. Tak się szybko żyje, że co będziemy rozgryzać? Postawili, nie? A oto staroegipski ogromny powóz.
przypomina rosyjski. Z tych faktów akademik Fomienko wysuwa hipotezę, że egipskie piramidy zostały zbudowane, tak, dokładnie, w XVI wieku, w którym znano już technologię stosowania betonu. Koń by się uśmiał, a niektórzy w to wierzą. No i już. Każdy musi w coś wierzyć. O technologii betonu już bardzo dużo napisano i powiedziano, lecz ta hipoteza została odrzucona. A powód jest oczywisty. Wapienne piramidy mają strukturę naturalnego kamienia wapiennego, wapniowca. Zawierają się w nim duże muszle, wtopienia małe i duże. Leżą warstwa na warstwie. A jeśli chodzi o granit, wyprodukowanie takiego granitu technologicznie jest absolutnie niemożliwe. A w Egipcie ten granit cieli, rżnęli w nim otwory i wiercili wszystko. Zapytajcie, jak to jest możliwe. Teraz. W granicie. Tak dłubać i rzeźbić. Jest jeszcze taki koralowy zamek na Florydzie, który zbudował łotewski emigrant Edward Litzkalnin, tak się nazywał. Tutaj masy ciężarowe, właściwie bloków tych dochodzą do 30 ton. Robił to wszystko sam, bez pomocy jakichkolwiek maszyn podnośnych. Sąsiedzi widzieli, jak kamienie fruwają w powietrzu. O tym, jak funkcjonuje społeczeństwo starożytnego Egiptu, napisano wiele ksiąg. Faraon i kapłani mieli swoje ziemie i swoich niewolników. Było tajne kapłaństwo, niepodlegające faraonowi. Ale wiecie co? Jeszcze tak wrócę na chwilę do tego koralowego zamku na Florydzie i do tego łotewskiego emigranta. Na YouTubie kiedyś oglądałam taki krótki filmik z warsztatów pewnej kobiety, która uczyła ludzi właśnie zmieniać ciężar ciała. Ona przeprowadzała takie krótkie warsztaty, właściwie krótkie filmiki to były, a czy warsztaty były krótkie, to nie wiem. Anglojęzyczna jest. Nie pamiętam teraz nazwy tego filmu, ale było pokazane, jak 4 chyba osoby łączą się dłońmi, kładą dłonie na głowie osoby, która miała być podnoszona, po czym, i to była technika oddechowa, tak, oni oddychali, brali głębokie oddechy podczas trzymania tych właśnie rąk na sobie, nad głową pewnej osoby, która miała być podniesiona i widać bardzo wyraźnie, wzięli ją leciuteńko pod pachy, podnieśli ją, ona była sztywna, jakby siedziała na krześle. A wyobraźcie sobie, że po prostu nie siedziała. Ona miała w jakiś sposób czuła taką lekkość w sobie, że była możliwość podniesienia właśnie ją w takim, a nie innym układzie. Nie byłoby to możliwe, gdyby ciężar był tej osoby naturalnie taki, jaki był, bo nie utrzymałaby nóg w takiej pozycji, ani rąk. Ale wracając do Egiptu, jak funkcjonuje społeczeństwo starożytnego Egiptu. Napisano wiele ksiąg na ten temat i już w sumie jesteśmy bardzo mądrzy. Każdy może poczytać sobie na ten temat. Ale wiemy też, że było tajne kapłaństwo, które nie podlegało faraonowi. To też wiemy. No i ci, co chcą wiedzieć, to wiedzą więcej. A że były w kapłaństwie 22 stopnie wtajemniczenia, też wiemy. A obecnie wśród satanistycznej grupy iluminatów są 33, to też wiemy. Mniej więcej 2000 lat przed naszą erą w Egipcie zaczęły powstawać tajne stowarzyszenia wśród kapłaństwa. W kapłaństwie władza przekazywana była dziedzicznie. To było powodem często zawieranych związków małżeńskich w rodzinach. A w tych społeczeństwach, w których zawiera się wiele małżeńskich związków, czy małżeństw spokrewnionych, tak zwane więzy krwi, i jest wysoki procent homoseksualistów. I to jest takie prawo natury. Natura sama się broni. Po prostu natura, zobaczcie, jakie to jest mądre. Jeżeli człowiek utrzymuje się, nie ma różnorodności genów i DNA, tylko jest utrzymywane w jednej kaście, w jednym małym, bo to nie mówię, że o jakiejś większej grupie, tylko takiej wąskiej grupie, kilku rodzin, nawet 3.
to rodzą się dzieci, które są zorientowane, które bardziej, na przykład mężczyźni, zorientowani są na mężczyzn. Czyli natura broni się w ten sposób. Nie daje, no brzydko mówiąc, wyprodukować potomka takiej osobie. I stąd już teraz wiemy, dlaczego w starożytnej Grecji czy w jakichś innych uczymy się o wielkich filozofach, a przecież bardzo wielu z nich było przecież homoseksualistami. No. Czy to w czymś przeszkadza? No nie przeszkadza. Ale wiemy, możemy łatwo się domyśleć, o co tam chodziło, dlaczego my uczymy się ciągle o tych samych nazwiskach. Ponieważ tak miało być. Ponieważ to był właśnie ten człowiek z tej kasty, z tej rodziny. Utrzymywany, więzy krwi były pieniądze na to, żeby wyuczyć daną osobę na przyszłego naukowca, który miał głosić tezy, które to tezy miały być dalej przekazywane społeczeństwu, mieli powiedzieć, musiało zostać powiedziane ludziom, że słuchajcie tego oto mądrego wieszcza albo tego mądrego naukowca, on wam powie, jak macie myśleć i w co wierzyć. Chodźmy dalej. No właśnie. Natura sama broni się przed niedoborem i brakiem zróżnicowania krwi. Dlatego często się mówi, że to homoseksualizm zapoczątkował tajne stowarzyszenia, zbieranie się, izolowanie się, wywyższanie się. I co ciekawe, lekarze, znachorzy byli kapłanami w świątyniach. Istniała świątynna struktura, tak jak w starożytnej Rusi lub w Tatarii. Tam ludzie za pomoc lekarską płacili nie lekarzowi, ale świątyni. Starożytny Egipt przestrzegał prawa porządku według mat. Według mat. Widzicie, o tych rzeczach to się jakoś w książkach się nie da przeczytać, nie? Chociaż uważam, że to byłoby na tyle ciekawe, że można byłoby zaciekawić dzisiejszą młodzież, która naprawdę ma dosyć wkuwania. Nie wiadomo czego. A co to jest ten mat? Istniały 42 prawa zakazu. Prekognicja, 30 biblijnych przykazań. Także było w Księdze Umarłych to. Istnieje analogia mat i ruska bogini Mar. U Etrusków rzadziej, ale spotyka się to u współczesnych Białorusinów. Marę przedstawiano ze skrzydłami. Zdaniem Newtona Egipt był ośrodkiem prawdziwej wiedzy, pierwotnej wiedzy. W prareligii ludzkości właściwie tam religia dopiero powstała. Praktycznie nie wszystkie księgi z zapisaną wiedzą były utracone, nie przepadły. Resztki astronomicznej i matematycznej wiedzy zachowały się u Pitagorejczyków i w szkołach alchemicznych. Jeszcze jedna ciekawa informacja to, że to w Egipcie zostało przerobione, przetworzone i wykorzystane około 4000 ton złota. Większość z tego miała najwyższą próbę. Wytwarzano je głównie metodą alchemiczną. W dynastiach Egiptu jest wiele niejasności, o których zresztą pisze Skliarow. Jedną z nich są tak zwane najazdy giksowskie. Najazdy giksowskie takie. Kim byli ci giksosi? Oni przybyli do Egiptu z bronią z żelaza i z brązu. Skąd u nich się wzięły takie wynalazki? Nie wiadomo. Najazd giksosów przypada na okres wywyższenia Józefa, czyli przed Mojżeszem, który stał się praktycznie takim premierem, ministrem w Egipcie. Następnie do Egiptu przybyli Żydzi. Powstaje pytanie, czy giksosi byli Żydami? Wielu uważa, że tak. Giksosi to wiele plemion, wśród których byli także Żydzi.
Giksosi jakoby mieli być wygnani, a gdzie się potem podzieli, nie wiadomo. Tego też nie wiadomo. I zobaczcie, dyskutujemy właściwie o Egipcie, o piramidach. A jeszcze, no tak, mieliśmy sobie powiedzieć, kto pozbijał te napisy. Bardzo niewiele osób wie, że to wyprawy napoleońskie, które zawędrowały aż do Egiptu, miały w swoich szeregach nie tylko chętnych do walki, ale też i archeologów, którzy właśnie w Egipcie zajęli się zbijaniem napisów właśnie w tym czasie z Napoleonem. I tu mamy naszego gagatka, który wspomógł, oczywiście nie tylko on, ale on wspomógł bardzo, bardzo zbijanie tych ważnych napisów, które mogłyby teraz dużo wnieść do wszystkiego, co już wiemy. Jeszcze kilka słów o Żydach. I tu pojawiają się dziwne rzeczy. Żydzi mają semicki język, jednocześnie ich obrzędy religijne oparte są na sanskryckich obrzędach. Zewnętrznie w aparycji Żydzi odróżniają się od Arabów. Pewnie dlatego izraelski policjant natychmiast rozpozna, kto jest Arabem, a kto Żydem. A jeżeli chodzi o genetykę, to możemy wyróżnić dwie grupy Żydów. Żydzi sefardowie mają duży procent genów Dawidowych i Żydzi aszkenazyjscy Żydzi mają więcej genów Armenoidów. I jeszcze jedna zagadka. Żydzi przynieśli do Egiptu krwawe rytuały. Jak one powstały? Oto pytanie. Rozpatrzmy te wątpliwości i zagadki, i zapoznajmy się z tym, co zaszło właściwie po upadku Sumeru. No to rozpatrzymy je. Słuchajcie. Po upadku Sumeru Marduk otrzymuje władzę Enlila, głównego boga Sumeru. Bogowie przekazali mu pełnomocnictwo po długich wahaniach. Marduk doprowadza potajemnie do ukrycia wiedzy przed ludźmi. Planetę Nibiru, na której żyli bogowie, nazywa się właśnie Marduk. Świat zostaje stworzony ponownie przez Marduka, ponownie w ciągu 6 dni. Jest to zapisane nawet w Biblii. Kalendarz zaczyna się od powstania Sumeru. Obecnie temu kalendarzowi odpowiada żydowski. Marduk uznał, że Ziemia zawsze była płaska. Czyli planeta Nibiru, na której żyli bogowie, nazywa Marduk. Nazywa się też Marduk. No dobra. Marduk uznał, że Ziemia zawsze była płaska. Kosmos w ogóle nie istniał. Jest tylko kopułą z gwiazdami ten kosmos. Marduk unieważnił nazwy bogiń. Były tylko żony bogów. I jeszcze na dodatek unieważnił astronomię i zastąpił astrologią. I co zrobił Marduk po upadku Sumeru? Skąd my to wiemy? Ano jest to w różnych zapisach, księgach licznych. Marduk stworzył kult swojej osoby, siebie, cielca byka. Utworzył instytut chaldejskich kapłanów. A w Egipcie został bogiem Amonen-Ra. A tu także ukrył swoją wiedzę, choć
Nie w takim stopniu jak w Babilonie. Bardzo ciekawe są te nazwy, wiecie? Bo na przykład Amonen-Ra. Zauważcie, że wszystko, co się łączy z ciemną stroną, ma końcóweczkę men albo mon. Demon, omen. Tutaj mamy Amonen-Ra. Ra to jest słońce, Bóg słońca, pamiętamy. Tu jest jeszcze Amonen. A ja wpadłam na taki dosyć ciekawą rzecz. A mianowicie, jeżeli napiszecie sobie omen i przeczytacie od tyłu to słowo, to wychodzi wam Nemo. Zobaczcie, jak często używane jest to słowo do różnych i operacji, i nawet była rybka Nemo w filmie Disneya, czy tam Pixara, wszystko jeden pies. Pixar. Następna rzecz. Literka X bardzo często występuje właśnie w nazwach różnych produktów. Przede wszystkim w nazwach firm, companies, czyli takich większych korporacji, które corporations tak zwanych, tak? Takich, które no, są bardzo blisko powiązane z rządzącymi na tej planecie. I co mamy? Mamy Axe, mamy mnóstwo nazw, które mają literkę X, Rexona, Parodontax. Jak się tak rozejrzycie, to jest ich naprawdę sporo. No dobrze, ale jak ktoś na własne życzenie zapycha sobie jelita innymi tkankami i to jeszcze zwierząt, które zostało zabite w różny sposób. Czy rytualnie, czy nierytualnie. W Polsce mamy nawet, ostatnio widziałam protest, też nagłośniony. To protest oczywiście nagłośnili. Taki, który sprzyja systemowi. Okazuje się, że Polska dołączyła jakiś czas temu do tych rytualnych ubojów dla Żydów, bo Żydzi nie tkną mięsa, które nie zostało rytualnie zabite, kochani. To musicie wiedzieć. Więc są wybrane kraje w Unii Europejskiej, które mają rytuał zabijania zwierzęcia. Zwierzę jest specjalnie traktowane, jest świadome tego, że jest zabijane. Jeszcze żywe stoi, kiedy krew ucieka z organizmu. W potwornych męczarniach się zabija takie zwierzęta tylko dla podniebień, nie dla podniebienia panów Żydów. Nie mam nic przeciwko Żydom, nie mam nic przeciwko muzułmanom, nie mam nic przeciwko innym ludziom. Ale bądźmy ludźmi. Bądźmy ludźmi. A trochę się rozpędziłam, ale musiałam wam to powiedzieć. Więc wracając do tego, o czym mówiłam wcześniej. Te nazwy, zwróćcie uwagę, jak manipulują nami nazwami. Najpierw wszedł do kin, zacznę od niedawnego filmu Matrix. Też używam tego słowa, bo on chyba najbardziej pasuje do tego, co staramy się przekazać. Ale też ma w sobie X i też został przez nich zaplanowany. To nie jest tak, że dopuszczono tych braci, którzy zresztą z polskim nazwiskiem, którzy byli odpowiedzialni za ten film. Nie, to wszystko ma swój cel. To wszystko ma swój cel. Najpierw był ten Matrix, później 3D, później 4D, teraz 5D, 6D. Wymiarowość. Ludzie odkrywają nowe rzeczy, interesują się w miarę rozwoju jakiegoś duchowego czy innego, pewnymi nazwami. I to zaraz jest wykorzystywane, odwracanie uwagi, żeby spowszedniało. Kupujesz tusz do rzęs, patrz, jest napisane 3D, czyli trzeci wymiar po angielsku. Zresztą po polsku też, a chociaż u nas byłoby 3W.
Ostatnim słowem, które i od razu oczywiście wokół tego jest film, produkty kosmetyczne, a ostatnim słowem, na które zwróciłam uwagę, jest hangover. Hangover, czyli cut. Wyszła piosenka z tym hangover, że o niej wspominałam. Teraz ukazuje się trzecia część jakiegoś filmu, właśnie Hangover się nazywa. Zauważyłam, w Polsce jeszcze tego nie widziałam, może się nie przyjrzałam, ale w Niemczech widziałam już nawet żel pod prysznic z napisem hangover. Paranoja, to jest paranoja. Musiałam zrobić zdjęcie i zrobiłam. Wrzucę tutaj, zobaczycie, o czym mówię. No właśnie, z tymi nazwami. Amon Ra. A jeszcze a propos Nemo, zobaczcie, bo był nawet takie cyrkulacje powietrza, które przemieszczają się, które potrafią być sztucznie wywoływane, bo wiecie, że na całym świecie jest manipulacja pogodą. Jest to możliwe za pomocą ciśnienia. I w tej chwili jest to wykorzystywane. Oczywiście przy opryskach samolotów, przy tak zwanych chemtrails, to wszystko jest zaplanowane, to wszystko jest nam podawane na tacy w prognozie pogody. Oczywiście czasem nie wychodzi, bo z różnych przyczyn może się coś zmienić, bo to jest wielka siła natury, pogoda. Natomiast manipulacje pogodą już dawno są. Ale w momencie, kiedy pojawiły się i Katrina, i jakaś inna jeszcze bździna, i jakieś nazwy, zaczęłam się temu przyglądać. Huragany, które dostawały imiona. Między innymi było też Nemo. A co ciekawe, to ktoś wypatrzył ileś tam naście lat, no nawet nie wiem, czy nie naście, czy dokładnie nie pamiętam. W każdym razie był taki huragan o takiej nazwie, który wcześniej został bardzo fajnie ukazany w filmie. To znaczy w filmie amerykańskim, jakimś przygodowym, czy nawet, to nie wiem, czy to nie był katastroficzny film jakiś, właśnie była mowa o tego typu huraganie, czy nawet cyklonie, co to było, już nawet nie pamiętam. Właśnie o takiej nazwie. Co ciekawe, prawda? Przypadek? To tak samo jak te karty Illuminati, którymi ludzie bawili się, tworząc rzeczywistość, myśląc o wydarzeniach z kart, poniekąd, które się wydarzyły w następstwie ileś tam lat później. Nie wiem, czy słyszeliście o tych kartach, już mówiłam. W 1995-96 roku zostały wydane karty Illuminati i na tych kartach jest dosłownie wszystko, co się dzieje w tej chwili. Jakbyście chcieli poszukać w internecie, to proszę bardzo. Nawet jest pokazane, jak wlatuje samolot w dwie wieże World Trade Center, właściwie w jedną. Dokładnie na tym samym poziomie. Mniej więcej na tej samej wysokości, jak to się zdarzyło potem. Czyli dokładnie 6 lat po wydaniu kart. Wszystko jest, uwierzcie mi, to wszystko tak zaplanowane, tak przemyślane, że zdaje się być niemożliwością, a jednak. Muszę wam powiedzieć o czymś, co przynosi ukojenie i ulgę dla naprawdę umysłu, a mianowicie o tych wszystkich wielkich prehistorycznych miejscach, które były nie tylko miejscem spoglądania na niebo, właśnie w niebo, ale również specjalną taką energetyczną bazą danej społeczności. Przyjrzyjmy się takiemu miejscu. Jest to starożytne miasto Arkaim, centrum metalurgii. No właśnie. W tym mniej więcej samym czasie jesteśmy cały czas, mówiliśmy o Marduku, mówiliśmy o Egipcie, jesteśmy na Syberii i oto tutaj mamy starożytne miasto Arkaim, centrum metalurgii. Podobnych miast w południowej Syberii i na południowym Uralu jest więcej. Zgodnie z Wedami, z tego miejsca
rosyjskie dwie drużyny dokonały 2 najazdów wraz z kapłanami w Indiach. Pierwszy to 2800 lat przed naszą erą, a drugi to około 2000 lat przed naszą erą. No, w Indiach już w tym samym czasie istniały kasty. Ludność bardziej biała tworzyła wyższe kasty. I te wyższe kasty, nie bacząc na to, że się zrusyfikowały, oddawały hołd krwawej bogini Kali. Później to przeszło na hinduizm i Kali została żoną Shiwy. A Shiva jest w Indiach odpowiednikiem Marduka. Z Ved wiadomo, że 2 duże kasty zostały wygnane do Egiptu. Obie kasty zostały wysłane przez kapłanów do Egiptu na przeszkolenie. Pierwsza kasta to Cyganie. Cyganie nazywają się w Europie Gypsy, czyli Egipcjanie. Zobaczcie, jaka jest zbieżność. Gypsy, Egyptian. Egyptian, Gypsy. To jest akurat angielska, w języku angielskim najlepiej to słychać. U nas Cyganie. Cyganie kompletnie się z Egiptem nam nie kojarzą. Jednak, mówiąc po angielsku, jest bardzo duże podobieństwo. I rzeczywiście przybyli oni do Europy początkowo przez Egipt, a już następne fale przesiedleńcze właśnie, przemieszczały się innym terytorium poza Egiptem. Drugą kastą, łatwo zgadnąć, byli właśnie Żydzi. Przesiedlenie trwało kilka stuleci. Na Bliskim Wschodzie Żydzi oddawali cześć Cielcowi, czyli Mardukowi. On się stał ich Siwą. I w Egipcie przy pomocy Marduka Gipsowie, te plemiona koczownicze Cyganów i Żydów i możliwe jeszcze innych kast przejęły władzę. I co dziwniejsze, zostawali nawet faraonami. Tu pojawia się wiele zagadek. Na przykład kiedy nastąpiło wyjście. Księga Wyjścia, mamy taką przecież. Istnieją dziesiątki wariantów. 2 z nich, najbardziej prawdopodobne, za czasów Echnatona mogło to być lub za panowania Ramzesa II, według profesora Sala. Razem z Żydami wyjechało wielkie bogactwo. Wywieziono około 22 ton złota. Ale co było przyczyną wyjścia, nie wiadomo. Jest taka hipoteza, że przyczyną wyjścia była dżuma. Jest też inna hipoteza, że był to plan Boga Marduk. I jeszcze jedno pytanie. Czy Żydzi byli niewolnikami? W Biblii napisano, że Mojżesz mówi słowami Boga tak, że krwią jagnięcia, kto posmaruje krwią jagnięcia drzwi swojego domu, to nie zostanie tknięty. Pamiętacie, przy tych zarazach i tym wszystkim, co działo się w Egipcie, oznacza to, że mieli oni domy i jagnięta. Czy mogli być zatem niewolnikami? Czy Mojżesz był Żydem? Kolejne pytanie. W Biblii Mojżesz zwraca się do Żydów słowami wasz naród i wytyka im, dlaczego zło jest na świecie. Co zrobił Mojżesz i kapłani? Następne pytanie. Kapłanom nie wolno było zakładać rodzin ze zwykłymi, prostymi Żydami. Kilka lat temu odkryto, że potomkowie kapłanów mają gen unikalny, który nazywa się genem Cohena. Gen Cohena, pisze się Cohena. Znajduje się on w chromosomach i przekazywany jest tylko w linii męskiej. W obecnym czasie ten gen występuje tylko około 3 do 5
Żydów i około 0,3% białej ludności, tak w ogóle. Co ciekawe, że w nacjach żółtych i czarnych spotkać go można śladowo. A wyjątkiem są 2 kraje, Etiopia i Kenia. Jeszcze tak a propos Cohena. Pamiętacie takiego pana, Leonard Cohen, który śpiewał o tym, że first we take Manhattan, najpierw zajmiemy Manhattan, then we take Berlin, a później Berlin. Nie układa wam się to w całość? A propos. No i doszliśmy, dokąd udali się kapłani, bo to jest bardzo ciekawe. Gen Cohena występuje u około, tak jak powiedzieliśmy sobie, niewielkiej, powiedzmy sobie, grupy ludzi. Są to ludzie, którzy w tej chwili kontrolują 80% finansów światowych. Wiemy, że te osoby, które to robią, mają ten gen. Gdybyśmy uwzględnili jeszcze, powiedzmy sobie plus minus 10 osób z tym genem, to wyszłaby nam niewyobrażalna suma 90% kontrolujących finanse światowe, nie tylko finanse, przepraszam, światowe, ale też i korporacyjne. No, korporacja łączy się właśnie z finansami. Jakby nie było. Wszystko się łączy z finansami. Wszystko. Właśnie. Te wyliczenia są oczywiście zaokrąglone. Co ciekawe, profesor Sal mówi o tym, że prezydent USA, obecny prezydent Stanów Zjednoczonych, też posiada ten gen. I 3/4 prezydentów w ogóle Stanów Zjednoczonych też mieli ten gen Cohena właśnie. A jeżeli chodzi o Obamę, jest potomkiem kenijskich kapłanów, uzdrowicieli. Pamiętacie, była taka, nie wiem, czy tu w Polsce się akurat nie rozdmuchiwało tej sprawy, ale w Stanach była bardzo znana ta sytuacja, w której znalazł się Obama przed wyborem na prezydenta. Tam dotyczyła właściwie jego aktu urodzenia. Niby urodził się na Hawajach. Nie zgadzały się tam pewne dane. I ktoś to wywęszył. Bardzo szybko oczywiście umyto i schowano pod dywan pewne rzeczy, jak to zwykle bywa. No bo jak mógł zostać prezydentem, gdyby się okazało, że przecież nie urodził się w Stanach, nie? No ale dobrze, zostawmy pana Obamę. Obama czy Osama? Ciekawe swoją drogą, że obaj panowie mają bardzo podobne imiona, nie sądzicie? Mówię mają, bo wracając do Osamy, to co zostało nam zaimputowane przez telewizję było po prostu żenadą. Ktoś dorwał gdzieś Osamę, zatopili faceta, żeby w ogóle nikt nic nie widział, nikt nie wie, gdzie jest jego ciało i tak dalej. I to mieliśmy łyknąć. No dobrze. Kto łyknął, ten łyknął. Ale wracamy do nosicieli genów. Nosicielami właśnie tego genu są prawie wszystkie królewskie rodziny w Europie. To jest ciekawostka. Tak więc świat należy do kapłanów. Rządy egipskich kapłanów trwają nadal. Schemat zamieszkania, rozmieszczenia potomków egipskich kapłanów na terenie Europy też jest. Obejmuje on wszystkie rody królestw z wyjątkiem Rosji. Dlaczego tak się stało? Kapłani egipscy posiadali wiedzę, która pozwoliła im zachować władzę na ziemi po dzień dzisiejszy.
A co oni zrobili takiego? Przede wszystkim utworzyli bardzo liczne rzesze swoich sług żydowskich. A jak tego dokonali? Ano przez obrzezanie. Poprzez obrzezanie młodych chłopców. A jest teraz to, co wam powiem, nie mieści się po prostu w głowie. Dobrze wiedziano, kapłani egipscy bardzo dobrze wiedzieli, że sprawianie bólu w tych pierwszych dniach, właśnie w okolicach genitaliów młodych chłopczyków, sprawia nieodwracalne szkody i wprowadza młodych chłopaków później w autyzm. A jak to robiono? Obrzezanie nie wyglądało tak jak teraz. Nawet sama nazwa niesie dawkę emocji, jaka miała miejsce wtedy. Obrzezaniu zostawali poddawani w 8. dniu młodzi chłopcy. Mojżesz nakazał dokonywać właśnie w 8. dniu po urodzeniu obrzezania. Kilka lat temu wojskowi lekarze odkryli, co powoduje szok bólowy w wieku niemowlęcym. Więc było to nie obrzezanie, tylko obgryzanie obrzeżków, co wywoływało ropienie i trwały wpływ na niestabilny jeszcze mózg dziecka. To prowadzi do autyzmu. Wyobraźcie sobie, że ta część u małych chłopców jest ściśle powiązana. Dokładnie w tym miejscu, gdzie dokonywano tego obrzezania, powiązana jest ze splotem słonecznym. Mężczyźni, którzy wpadli już na to, znając swoje ciało, wiedzą, o czym mówię. To jest bardzo wrażliwe miejsce, które jest połączone wręcz z pępkiem. Może czasem czujecie kłucia właśnie w pępku dokładnie. Wtedy, kiedy dotykacie pewne miejsca u siebie właśnie w tych okolicach obrzezania. Słuchajcie, to cały nasz organizm jest połączony energetycznie. Są punkty, które odpowiadają uciskowi. Na przykład możemy uciskać, nie wiem, udo w pewnym miejscu, czy na przykład pod kolanem. Bańki chińskie stawia się w takich miejscach, które później podnoszą i odporność i na przykład działają na płuca, czy gdzieś tam na oskrzela. I to nie są bajki. Nasi przodkowie znali te rzeczy. Byli bardzo naprawdę ogarniętymi ludźmi. Ale wracając do obrzezania i do autyzmu, jeżeli sprawi się, że taka rzesza młodych mężczyzn będzie pokorna i w wieku późniejszym będzie miała czy mocny, czy lekki autyzm, a wiemy, na czym autyzm polega, gdzie człowiek przeżywa traumę. Mamy taki film z Dustinem Hoffmanem, gdzie człowiek przeżywa traumę i później jak to rzutuje na jego późniejsze życie. Ma zachwianą równowagę i oddziaływanie lewej i prawej półkuli mózgowej. Zachwiane to jest. Przy tym może być na przykład utalentowanym człowiekiem, zdolnym szachistą, ale ma zablokowaną prawą półkulę, nie odróżnia prawdy od kłamstwa. Nie rozumie, co dobre, co złe. On może być bardzo łatwo sterowany. Praktycznie staje się biorobotem. Inteligentnym biorobotem. Obecnie
a właściwie już odeszli od tego i jest to jeden właściwie element tajemnej, niech będzie, wiedzy egipskich kapłanów, który pozwolił dokonać najokrutniejszego eksperymentu na Żydach. Poza tym mają ponad 2000 doświadczenie sprawowania władzy w Egipcie. A zasady rządzenia mieli bardzo proste. Dziel, skłócaj i rządź. Dawaj ludziom tylko wybraną, fragmentaryczną wiedzę i steruj świadomością za pomocą rytuałów. Wybrana fragmentaryczna wiedza i sterowanie świadomością za pomocą rytuałów. Stwarzaj kontrolę. Niech się czują obserwowani. Będzie łatwiej sterować nimi. Teraz już wiadomo, dlaczego szczepionki wywołują autyzm. Dlaczego tak jest? Bo to nie tylko mężczyzn za mało było okaleczać. Trzeba i sprawić, żeby też dziewczynki można było nimi łatwo sterować. Żeby trochę z tym autyzmem coś miały do czynienia z autyzmem, prawda? Brzmi to niewiarygodnie, ale jeżeli spojrzymy na te tysiąclecia upodlenia człowieka i traktowania go jak zwykłego niewolnika, robola fizycznego pracującego na innych cały czas, to tak jakby od początku miał się urodzić i od początku stał się niewolnikiem. Zostało mu powiedziane, do jakiej przynależy kasty, do jakiej grupy przynależy, co ma robić, jak się uczyć, kim zostać, w co wierzyć. Kochani, kończę dzisiejszą audycję trochę tak można powiedzieć, że chciałabym wywołać w was pewne uczucie zastanowienia się nad niewolnictwem. Czy chcesz być tym niewolnikiem? Czy może przetrzemy oczy i wspólnie razem wszystkie, ale to na raz, szarpniemy tak, żeby wszystkie kajdany się rozerwały, bo taka jest jedyna możliwość. I tak jak Anastazja mówiła o tym, czym jest demokracja, polecam wam posłuchać. Wpiszcie sobie demon Kratos. Będziecie wiedzieli, o czym mówię. To na tyle. 3. część ukrytej wiedzy już niebawem. A będzie o czym mówić. Do usłyszenia. Namaste. Boskość we mnie skłania się ku boskości w tobie. Powiedzmy razem. Namaste. Dobranoc. Dziękuję, kochani, za wysłuchanie całości materiału. Jak wiecie, ten materiał jest sprzed 10 lat. Zobaczcie, jaki jest aktualny. I ani razu nie przerwała nam żadna reklama, bo ten kanał nie jest monetyzowany, ale istnieje dzięki wam. Więc jeżeli czujecie to, że chcecie mnie wesprzeć, chcecie w jakiś sposób podziękować, to zostawiam wam link do wirtualnej kawy w opisie i w komentarzu. A tym wszystkim, którzy do tej pory mnie wsparli, postanowiłam powysyłać linki do ściągnięcia uzdrawiającej muzyki w moim wykonaniu i nie tylko, w wykonaniu moich przyjaciół. Dziękuję wam bardzo. Namaste. Boskość we mnie skłania się ku boskości w tobie.